Cześć, dzisiaj kilka słów na temat smoke testów. Po co się robi smoke testy, jak dobierać smoke testy i na koniec wyjaśnienie, dlaczego nazwa smoke testy tak naprawdę jest trochę nieprawdziwa i wynika z urban legend, a nie z rzeczywistości inżynierskiej. Tutaj Janek Sabak, Amber Team Testing. Zapraszam do oglądania. Po pierwsze, po co się wykonuje smoke testy? Smoke testy wykonuje się po to, żeby mieć szybko informację zwrotną, czy ogólnie system działa, czy nie działa. Temat smoke testów przyszedł mi do głowy, jak oglądałem wywiad z CEO Netflixa, który opowiadał, jak testowali różne pomysły biznesowe. I te pomysły biznesowe najpierw testowali bardzo mocno, bardzo dokładnie. Przez miesiąc przygotowywali się do takiego testu, żeby mieć odpowiednie statystyki, żeby mieć odpowiedni software, hardware i całą teoretyczną podbudowę. I po miesiącu bardzo często okazywało się, że dany pomysł biznesowy, dana zmiana w procesie wcale nie jest dobra. Potem zaczęli wykonywać tych zmian coraz więcej i okazało się, że doszli do takiego momentu, gdzie przygotowanie jednego testu zajmowało im jeden dzień. Oczywiście wyniki nie były tak dokładne jak ten miesięczne przygotowanie i miesięczne prowadzenie testu, miesięczne zbieranie danych, ale sama obserwacja tego, co się działo w ciągu tego jednego dnia i po tym jednym dniu dostarczała im dostatecznej informacji, czy mają dalej iść w tę stronę, czy tak naprawdę mają porzucić dany pomysł, bo jest do kitu. I tak samo jest z testami dymnymi. Dlatego, że testy dymne są po to, żeby je wykonać szybciutko, w bardzo krótkim okresie czasu i żeby dały ogólne pojęcie, czy system nadaje się do testowania, czy nie nadaje się testowania. Bardzo często w projektach testy dymne są wykorzystywane do tego, żeby zdecydować, czy cały zespół powinien wziąć się za testy, albo czy rozpocząć testy akceptacyjne, albo czy na przykład puszczać pełną regresję. Wobec tego, jak dobierać przypadki testowe do testów dymnych? Przypadki testowe powinny być dobierane, jak ja to mówię, po szerokości, czyli powinien być jeden przypadek testowy na każdą ważną funkcję. Także testy te powinny być wykonane bardzo szybko, po jednym przypadku testowym z różnych obszarów, tak żeby każdy obszar był dotknięty i z każdego obszaru można było wywnioskować, czy to generalnie działa, czy generalnie nie działa. I ta informacja powinna wystarczyć do tego, czy system wraca do deweloperów, którzy mają naprawić grube błędy, bo na przykład nie da się zalogować, albo system nie wstaje, albo coś jest źle zintegrowane, jakaś kluczowa funkcjonalność typu płatności jest totalnie niedostępna. Dobrze by było też, żeby testy dymne były zautomatyzowane, dlatego że wykonywanie testów dymnych ręcznie, no oczywiście ma sens, ma wartość, ale takie testy dymne powinny trwać parę minut, tak maksymalnie 15 minut. Jeżeli jesteście w stanie ręcznie wykonać cały zestaw testów dymnych w ciągu 15 minut, ok, mogą być ręczne. Ale oczywiście dużo lepiej będzie i dużo sprawniej będą testy szły, jak testy dymne będą wpięte w pipeline CI/CD i po deploymencie na środowisko testowe albo na środowisko przedprodukcyjne zostaną wykonane testy, smoke testy, testy dymne i później albo cała regresja zostanie wykonana, albo okaże się, że deployment się nie nadaje do testowania. Tyle w skrócie o testach dymnych. A jeszcze na koniec opowiem Wam, dlaczego testy dymne nie powinny się nazywać testami dymnymi. Usłyszałem to kiedyś na szkoleniu, jak opowiadałem właśnie, co to są testy dymne i dlaczego testy dymne. No bo taki urban legend mówi, że testy dymne wzięły się z takiego testowania układów elektronicznych w latach 80., 90., gdzie budowany był układ, wszystko było tam skręcane, wszystkie kabelki były łączone, a potem było wkładana wtyczka do gniazdka, no i albo szedł dym z układu, albo układ działał. No i to jest generalnie nieprawda.
Co prawda nazwa testy dymne jest przemawiająca do wyobraźni, no i tak samo w software'ze, tak? Puszczamy testy dymne, tak jak mówiłem, mamy szybki feedback. Albo idzie dym z software'u, nie działa coś, albo software działa i można kontynuować testy. Jak to było robione naprawdę? Naprawdę to było robione w ten sposób, że systemy czy układy zmontowane, one były podłączane do 220V przez żarówkę, dlatego że to były za drogie rzeczy i zespoły nie mogły sobie pozwolić na to, żeby układy scalone, układy cyfrowe były palone. Wobec tego zostało to podłączane przez żarówkę i jak było jakieś zwarcie, to cały prąd szedł nie w układ i wtedy puf i wszystko wybucha i się pali, tylko w żarówkę. Żarówka się świeci i wiadomo, że skoro żarówka się świeci, żarówka opornik, no to prąd przez to idzie i należy taki układ wyłączyć. I no, tak czy inaczej wynik testu jest taki sam, tylko układ nie był niszczony, tak samo jak software nie jest niszczony. Tak jak testy dymne wybuchną, no to nie niszczymy software'u, nie budujemy od nowa, tylko wraca to do programistów i programiści naprawiają. Czyli podsumowując, po co są testy wydajnościowe? Przepraszam, te smoke testy. Smoke testy są po to, żeby dać szybką informację zwrotną na temat ogólnej jakości wdrażanego oprogramowania. Działa albo nie działa. Chcemy się dowiedzieć szybko i potem dopiero zdecydować, czy wykonujemy pełne testy, czy nie wykonujemy pełnych testów. Jak dobierać te przypadki testowe do testów dymnych? Wziąć pełne testy regresyjne i z każdego zestawu testów regresyjnych dla każdego obszaru funkcjonalnego albo nie wiem, dla każdej formatki, dla każdego okienka wybrać przynajmniej jeden główny przypadek testowy, taki, który przechodzi jak najdłuższą ścieżkę, tak żeby to można było wykonać w miarę szybko, żeby tych przypadków nie było za dużo, ale żeby pokrywały jak największą funkcjonalność. Tyle ode mnie na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo. I zapraszam serdecznie do lajkowania tego filmu, do subskrybowania naszego kanału, a także do lajkowania naszych stron na LinkedInie, na Facebooku. Jeżeli macie jakieś pytania, to zadawajcie pod tym filmem albo zapraszam do kontaktu na LinkedInie.